Mam temperaturę 39 stopni. Strasznie słabo mi się je w ogóle. Mam taki płytki oddech. Dobra, pokazuję wam teraz, ile kosztował pobyt w prywatnej placówce. Proszę zapiąć pasy. Dziennik pokładowy z łóżka szpitalnego. Odcinek nie wiem który. Chyba dzień chorowania 6. Dzisiaj trombocyty spadły do 66. Norma to 150. Trombocyty odpowiadają za krzepnięcie krwi. Czy jakbym teraz glebę wywalił, to by ze mnie się lało jak nie wiadomo co. Nie wiem ile dzisiaj nagram, co nagram, bo mam temperaturę 39 stopni. Strasznie słabo mi się je w ogóle. Mam taki płytki oddech. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że w tym szpitalu pielęgniarki serio jakoś na pierwszej zmianie, jak byłem na początku, to były takie, które kumały trochę angielski. Teraz nie kumają. Ja mam w ogóle zapachowstręt. Cokolwiek jest mocniejszym zapachem, od razu mnie odrzuca. I te pielęgniarki przychodzą naperfumowane. Rozumiecie, tak bardzo mocno naperfumowane. Ona wchodzi, chwilę tutaj jest, coś tam porobi, wychodzi, a po niej ten zapach pozostaje. Ja mówię, proszę panią, pani perfumy są silne. Czy może pani poprosić koleżankę, która nie ma tak mocnych perfum? No i laska nie rozumie i ona przychodzi cały czas. Ja jej mówię cały czas stop, żeby nie wchodziła. Ale jak i tak otworzy drzwi, to z korytarza powietrze się wtłacza. No mówię, tragedia ty. I nie mam w ogóle jak do kogoś zagadać. Jaja jak berety. Jedzenie, pokażę wam co dzisiaj jadłem. A wy w międzyczasie łapeczkę zostawcie, komentarz, podajcie odcinek dalej. Czuję, że ten odcinek będzie złożony z kilku dni, bo to dzisiaj nie będzie nakręcone. Pokażę wam z dziennika pokładowego, żebyście po prostu byli na bieżąco. Oni mi dzisiaj przynieśli ryż z jajkiem. Ja mówię, nie, ja ryżu kurczę nie zjem, nie? Mówię tak, dajcie kawałek chleba, masło, pomidora, jajko, sól i to może mnie troszkę podbuduje. Przynieśli mi ten ryż z jajkiem, to ja myślałem, że ja tam normalnie zwymiotuję. Ja przez tą folię normalnie czułem ten zapach. Ja im tłumaczę, że ja mam taki ten zapachowstręt i nie kumają. Dzwonię do tej kuchni. Pani na kuchni kompletnie angielskiego nie. Pytam, czy mogę owoce. Bo jabłko jeszcze zjem. Papaję zjem. Przepraszam, nie papaję, tylko watermelon. Arbuza, jabłko i banana. Ona mówi, że nie. Ona mówi, że dopiero na obiad. Ja mówię, nic nie jadłem. Muszę coś zjeść, żeby leki wziąć. I dopiero później, jak odłożyłem słuchawkę, ktoś przyniósł. Zamiast, żeby ktoś przyszedł, usiadł, zapytał, co możesz jeść? Jak się ogólnie zaopatrujesz na takie i takie jedzenie? Nie ma bata. Jak widzicie, prywatne czy nieprywatne, jeden kij. Najgorsze w tym wszystkim, wiecie co jest? No właśnie ta bariera komunikacyjna. Bo te laski w ogóle nawet nie wychodzą z założenia, żeby wyciągnąć telefon. Ja tak będę musiał chyba zrobić. Nie ma innej opcji, żeby przeżyć. Ale się słabo czuję, o kurde. Jak trombocyty spadną do 20, no to już gleba. To już słabiutko. To może jakiś przeszczep szpiku? Nie mam pojęcia. Dobra, klimawy tego wyciągnęła ten zapach jej perfum. Jezu, jakie mocne. Ona chyba oszalała. Co ona tutaj chłopa szuka na robocie, że tak się naperfumowała? O, ja nie wiem, kiedy wy to obejrzycie. Jak nie przeżyję, to nie obejrzycie? A jak przeżyję, to obejrzycie, ale nie wiem kiedy. Muszę wam powiedzieć, że ja nie wiem, czy to był dobry pomysł wybierać szpital prywatny. Bo tak naprawdę, z jednej strony na pewno to, że wiecie, jest czysto, jestem sam w pokoju. Chociaż w szpitalu publicznym pewnie też bym był sam w pokoju i też by było czysto. Bo obcokrajowiec też płaci większe pieniądze. Ale do czego bije? Kurczę, no jest po prostu z tym angielskim bardzo słabo. Jedzenie dają takie, że jak wącham tylko to jedzenie, to mi się wymiotować chce. Kurczaka jak przynoszą, to przynoszą skrzydełko. Rozumiecie? Zrobione na parze i to mięso jest takie twarde. Tak źle zrobione w ogóle. Więcej tam tej skóry, kości, włosów na tym mięsie niż czegokolwiek. To już by dali tak jak w samolocie, no kawałek piersi z kurczaka. Jakąś, nie wiem, papkę z marchewki i z groszku. A tutaj cały czas jakiś, wiecie, ryż z wodą rozbełtany.
Warzywa, kurczę, takie, że ciężko mi zdiagnozować. Ja mówię do tej pani, że ja to chyba potrzebuję czegoś takiego bardziej sycącego, czegoś, co daje tłuszcz. Babka oczywiście, wiecie, po angielsku nie wie, co to fat. I pytam, czy jest jakaś możliwość, nie wiem, no, czy jest jakiś beef, czyli wołowina? Ona, nie, u nas to nie, u nas to przynosi kartkę, u nas to tylko jest kurczak i jest ryba. No dobra, no to kurczaka już nie biorę, bo wiem, że to gówno, za przeproszeniem. W sensie, wiecie, to ja się czuję jak w najtańszym szpitalu. Dostaję skrzydełko, które ledwo bierzesz w rękę, ledwo żyjesz i jeszcze musisz się skubać. I dobra, jak gdyby to kosztowało, ten pobyt kosztował, nie wiem, jakieś 30 zł, to można by było jakoś, że tak powiem, przymknąć oko. No i dobra, jest tak ograniczony jadłospis. Słuchajcie, ryż biały, brązowy, ryż soft rice, jest chicken porridge, jest fish, czyli ryba, na deser to są owoce, a tutaj jest też, no taki deser też daje ją czekoladę. Pokażę wam, jak ta czekolada wygląda. Taka w proszku. Napoje dają takie o tutaj w tych kartonikach. Ja jak pamiętam ten smak, no to jest tak sztuczny smak, nawet go nie otworzyłem. Postawiłem na czarną godzinę, jak już by o mnie zapomnieli. Ojejku, okłady. Powiem wam, że zamówiłem pielęgniarkę z Polski. Jedzie do mnie pielęgniarka z Polski. Bo ja już powiem wam, że ja nie dam rady z nimi pertraktować. Czy to śniadania? Ja nie dam rady im tłumaczyć, że ja potrzebuję kalorii. Ja tutaj, mi się wydaje, ja wam powiem szczerze, ja tutaj powinienem teraz zjeść boczek jakiś, coś takiego, co by przypierdzieliło mi, nie wiem, z 1500 kalorii, żeby ciało dostało impulsu, że w ogóle, żeby szpik zaczął pracować, żeby dostało jakieś czerwone mięso. Ale jesteśmy oczywiście, proszę, tutaj jest napisane, już wam pokazuję. Chodźcie, zaraz wam pokażę coś. Niestety tutaj zakleili nalepką, ale tu jest napisane coś w stylu: tutaj możesz spożywać tylko i wyłącznie żywność halal. I bla 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 bla. Żywność halal opiera się na prawie islamu. Czyli wiemy, że Malezja to w większości muzułmanie. Wiemy, że kierują się Koranem. No i halal w kontekście jedzenia odnosi się do tego, że mięso jakiekolwiek, które tutaj jest podawane, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł, czyli z miejsc, w których zostaje ono przygotowane rytualnie, czyli z modlitwą i w ogóle krok po kroku, tak jak powinno być. Wszystkie inne zabronione. Tak samo jest z kosmetykami i z innymi rzeczami. I ja wam powiem jedno. Ja normalnie czuję, że ja tutaj kipnę, bo ja w ogóle nie mam kalorii. Ja dzisiaj przyjąłem, nie wiem czy ja przyjąłem, słuchajcie, nie wiem czy ja przyjąłem 300 kalorii. Jadę na watermelon, na arbuzie, ale to nie wiem czy to jest dobre, trochę na jabłkach, bo arbuz jest wodnisty, więc przypukuje cały czas ciało. Nie wiem czy to dobre. Co ja bym dał, żeby się teleportować do szpitala w Polsce? Zjeść jakiegoś porządnego, schabowego. Co ja bym dał? A, z tą pielęgniarką. Powiedziałem wam czy nie? Hania do mnie leci. Ratować mnie. Będzie przemycać wołowinę. A co? Wczoraj zaczęło boleć. Kolejny dzień już. Zaczęło boleć przy wyrostku. Nie wiadomo czy to wyrostek, czy to już spuchło coś. Dzisiaj ważenie z rana. W przeciągu kilku dni waga spadła z 72,2 na 75. Trombocyty spadły z dnia na dzień z 66 na 55. Przyszedłem do szpitala, miałem trombocytów 96. Standard to jest 150. Teraz najlepsze. Słuchajcie to. Tutaj w tym szpitalu specjalistycznym, prywatnym, który kosztuje 3700, lekarz jest tylko przez godzinę. Nie ma żadnego lekarza dyżurującego. Są tylko pielęgniarki. W ogóle nieporozumienie. Ogromny szpital. I jeszcze lepsze. Teraz słuchajcie, hit. Ten lekarz przychodzi teraz 15 minut temu i mówi do mnie: jeśli będzie tak spadać, to musimy cię wysłać do szpitala publicznego.
A mówię, o kurde, to nie lepiej było od razu tam pójść? Tam wiedzą, z czym się je dęga. No i że będą, jeśli będzie jeszcze gorzej, to będą musieli na intensywną terapię załadować kierownika. Kurczę, powiem wam, że nie czuję się tutaj zaopiekowany. To jest takie złudne, że wiecie, że coś jest prywatne, że wiesz, że tutaj będą nad tym skakać, że tutaj będzie naprawdę zrobił wszystko, żebyś wyzdrowiał. Guzik. Paracetamol 3 razy dziennie po 1000, kroplówka, tyle. Nawet jak prosiłem ryż z mlekiem, jak musiałem lasce mówić, jak jest mleko, mówię mu. Nie wiedziała, co to milk. Trzymajcie za mnie kciuki, bo ja wam odradzam te prywatne placówki. Idźcie do publicznego. W publicznym na co dzień ogarniają te choroby. A tutaj jakieś lewe ręce przenoszą mnie do publicznego. Tam chyba nie można mieć całemu pokój, więc będę z kolegami. Ostro. Nieźle. Karoca czeka, państwo szanowni. Jedziemy. W szpitalu jesteśmy. Publiczny. Słuchajcie, jak ja wam powiem, jaki ja tam rachunek zapłaciłem za 3,5 dnia, to wam kopara opadnie, ale muszę się zameldować tutaj. Powiem wam, że bania zgasła mi. Słuchajcie, jutro wam pokażę ten rachunek. Jutro wam pokażę to nowe miejsce, gdzie jestem. Dzisiaj nie ma mocy przerobowych na nagrywanie. Zgodnie z tym, co zapowiadałem, witam w nowym dniu, nowy dzień, nowa siła. Zanim wam pokażę kosztorys mojego pobytu w szpitalu prywatnym, bo teraz jestem w szpitalu publicznym, to powiem wam tak. Wczoraj wpadło do mnie małżeństwo. Mieszkają tutaj już od kilku lat. Kurczę, nie pamiętam ile, ale przez 14 lat mieszkali w Polsce razem. Żona Malezyjka. No i tak, zobaczcie na to. Przywieźli mi zupę w tym srebrnym. Przywieźli mi tutaj jeszcze jakieś przekąski, więc bardzo wam dziękuję za to. Powiem szczerze, że byłem po prostu głodny. Wstałem dzisiaj bez temperatury, normalnie bez żadnych tapsów, wypoczęty relatywnie, więc no jedzenie zrobiło swoje. Super właśnie. Dobra, pokazuję wam teraz, ile kosztował pobyt 3,5 dnia w prywatnej placówce. Proszę zapiąć pasy. Badajcie na to. Od razu wam pokazuję. 10 131,75 wariatów malezyjskich. Jeśli ktoś się zastanawia, ile to na złotówki, to już szybko przeliczam. 9240 zł, coś takiego. A teraz uwaga, patrzcie na to. Administracja 54. Ja to tak można w sumie odnosić to 1 do 1, bo to jest 1 do 0,9. No ale 1 do 1 to tak załóżmy 54 zł. Wyposażenie medyczne 1200. Medical supply, czyli te nie wiem, kroplówki chyba, a może jakieś takie, wiecie, jednorazowe, nie wiem, wenflony, nie wenflony, to będzie to 1200, nie, 860, coś tam pielęgniarki, procedury pielęgniarek 1800, farmacji najlepsze, to chyba leki, 1300, dostawałem głównie paracetamol najtańszy, 1300, jajca, transport, patrzcie, transport, 361, transport, no to chyba transport po mój plecak, 100 metrów i z powrotem 100 metrów. Wziąłem pokój jednoosobowy na 3,5 dnia, zapłaciłem za niego 742, zalewo, jak w jakimś ekskluzywnym hotelu. Konsultacja 65, co tam, laboratorium 1600, ten zestaw, który dostałem z grzebykiem i z tym z ręczniczkiem
51. I teraz najlepsze, słuchajcie. Na dole jest konsultacja. Był lekarz, dr Sudharan. I ten lekarz to z Indii. Ja go widziałem na oczy 3 razy. Dosłownie 3 razy po 1 minucie, bo on wpadał i mówił tak: wyniki złe. Przesłuchał mi serce i wychodził. I patrzcie, za 3 minuty gość wycenił to na 1537. Ja rozumiem, że nie można narzekać. I okej, poszedłem tam, bo było najbliżej, a się słabo już czułem. I pomyślałem sobie, że na zdrowiu nie można oszczędzać, no bo to, wiecie, zdrowie i w ogóle. A szpital prywatny, no to tam musi być zawsze dobrze. Będzie drogo, ale będzie solidnie. To niestety już tak nie działa. To nie jest tak w dzisiejszym świecie, że płacisz duże pieniądze i możesz mieć bardzo dobrą po prostu usługę. Nie, to tak nie działa. Moi drodzy, ja tutaj w tym publicznym mam lepszą opiekę niż w tym prywatnym. Tutaj cały czas lekarze chodzą. Tutaj cały czas są na zmianie lekarze. Ten gość był tylko raz dziennie przez minutę. Później go już nie było. Znikał. I cena wydaje się jakaś taka kosmiczna względem tego, co tam było. No nic, no nie przeskoczę, nie? Powiem wam jeszcze to, że nikt mi żadnej z tych cen orientacyjnych nie podał. Tylko przyszedłem, powiedziano, że trzeba wpłacić depozyt 4000, wpłaciłem, powiedziano, że jak będzie więcej, no to będzie trzeba dopłacić, dopłaciłem kolejne 6, ale nikt mnie nie uprzedził o cenach, z którymi będzie trzeba się mierzyć. Więc to jest ciekawe, no. I chociaż wydaje mi się ta cena strasznie wysoka, bo taką cenę chyba bym zapłacił w polskim prywatnym szpitalu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dycha za 3,5 dnia, 3000 wychodzi za dzień. To spokojnie w Polsce. W prywatnym bym się na tym zmieścił. Dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji. To jest jeden rachunek, a drugi rachunek będzie z tego publicznego. To będzie bardzo ciekawe porównanie. Wiecie o co chodzi, bo to nie będzie tylko porównanie, wiecie, z prywatnego i tyle. Tylko jest prywatny i publiczny. Rachciach, ciach. Będzie porównane. Z kierownikiem wszystkiego się dowiecie. Wiecie jeszcze, jaki jest paradoks szpitala prywatnego? Wszyscy mówili: Tomek, idź do prywatnego, na pewno po angielsku będą mówić. Wiecie, jaki jest paradoks? Tam w prywatnym 1 na 7 osób mówiła tak po angielsku, że można było coś tam zrozumieć. 1 na 7 osób. A tutaj mówią wszyscy w publicznym. Wyobrażacie sobie na takim poziomie, że więc uczcie się na moich błędach. Nie mogę tak po prostu sobie kręcić teraz, bo jestem w takiej ogromnej sali. Ta sala ma, moi drodzy, nie wiem, z 80 osób. To są otwarte pokoje, przedziały takie. Ja tu jestem na jednym z przedziałów. To jest widok z okna na górki. No w Malezji wysokich gór nie ma. O i tak o tutaj sobie wiecie, życie płynie, nie? Płynie i tak o. Zapisuję mocz, zapisuję ile wypijam, zapisuję ile wysikuję. I cały dzień mija, no. Ja już nawet nie pamiętam, który to jest dzień chorowania. Jeszcze żyję. Jeszcze się mnie nie pozbyliście. Co mi się w rękę stało po wyciągnięciu wenflonu. Czekajcie, znajomo, to jest lód. Ale kurde. Czekajcie. Teraz już zeszło trochę. Taki bąbel był. Taka góra lodowa. Ale napuchnięte. Teraz może lepiej widać. O, dzięki Anetka. Kostka lodu. Właśnie dostałem informację, że wyniki się polepszyły. Jak miałem trombocyty wczoraj 40 parę na 150, czyli bardzo niskie. Już taki
zbliżający się wielkim sandałem do poziomu krwotocznego na zasadzie, że jak umyjesz zęby, to będziesz mieć poranione dziąsła. To dzisiaj mam 56, czyli to jest dobry znak, bo szpik kostny zaczął reagować, zaczął walczyć. Super. Apetyt ciutkę się polepszył. Oddaję mocz regularnie. Słucham sobie, jak niektórzy wymiotują, jak inni sobie różne rzeczy robią. Kurde, powiem wam, że tu trzeba być naprawdę nie to, że silnym psychicznie, ale odpornym właśnie na takie rzeczy, że sobie jesz obiad, załóżmy, a ktoś spawa. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz, nawet nie uciekniesz, bo przez chwilkę widzieliście, jak to wygląda, nie? Ja leżę po prostu w jakimś takim segmencie wielkiego pokoju. I ja tutaj widzę, co najmniej z mojej perspektywy, mam oko na, czekajcie, 4 pacjentów, 5, 6, 7, 8 pacjentów mam oko. Na 8. Więc ja jestem takim lekarzem tutaj. Więc wszystko idzie w dobrą stronę. Słuchajcie, szanowni państwo, kończymy odcinek dzisiejszy. Ja już nawet nie wiem, z ilu dni jest ten odcinek, który dzisiaj oglądacie. Naprawdę straciłem totalnie rachubę. Powiem wam jedno, jak ja bym zjadł ziemniaczki pieczone, posypane taką przyprawą, delikatnie soloną. O, ale zawiewa. Ty, u mnie okna są dziurawe, więc temu tak zawiewa. No ale co ja poradzę? No nic nie poradzę. Kurczę. Zjadłem takie ziemniaczki właśnie pieczone, posypane, albo nawet ugotowane. Takie pire z masełkiem. O Jezu, co ja bym dał za schabowego. Tak bym usiadł, zjadł schabowego z ziemniakami i załóżmy z jakimś ogóreczkiem, z mizerią z ogórków. O Jezu. Co ja bym dał, żeby to zjeść? Przynoszą jakieś gówno z ryżem. Już nie dam rady, ja już tutaj nie chcę tego jedzenia. Pielęgniarz do mnie mówi, bo w Malezji to jest najlepsze jedzenie, nie możesz tego przegapić. Może i tak, ale ja już mam w sumie podziurki w nosie. Malezję. Ja będę Malezję omijał szerokim łukiem. Co jeszcze bym zjadł? Zjadłem chyba naleśniki, wiecie? Naleśniki z serem po prostu zwykłe bym zjadł. O Jezu. Placki ziemniaczane. Nie wiem dlaczego tak chce mi się ziemniaków. Ziemniaki za mną chodzą po prostu jak jakieś uzależnienie. No przyjechał człowiek z Polski gdzieś ziemniakiem, że tak powiem karmiony był. To się chce ziemniaka. No ale nic, jutro będę na aplikacji takiej do zamawiania jedzenia szukać ziemniaka. No bo to nie przejdzie, bo ja już mam taką po prostu chcicę na ziemniaki, że mogą nawet z Indonezji ściągać te ziemniaki. Tu pan harczy, tam ktoś wymiotuje. Dobra, czas najwyższy, moi drodzy, spać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wyniki będą lepsze. Jutro rano się dowiem. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Niech zdrowie będzie ze mną, z wami również, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będę bardziej żywy i zdrowie będzie lepsze. Czołem.